Ojejku, jejku, no wiem, tyle razy temat tublesów już był, ile razy można w kółko wałkować to samo, no, ale ja wam coś powiem, oczywiście, że tak. Na tym kanale też temat tublesów już był i myślałem, że nawet całkiem niedawno, ale jak sprawdziłem, to było 2 lata temu, a przez te 2 lata temu wprowadziłem kilka małych, subtelnych zmian, kilka detali, które ułatwiają, usprawniają po prostu montaż tublesów, gdzie odbywa się to dużo łatwiej, sprawniej i szybciej. Więc wam powiem o takich 5 wskazówkach, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli się decydujemy już na ten system, albo jak już z niego korzystamy, a chcielibyśmy być bardziej samodzielni, robić to samemu, bo ja początkowo jakoś nie mogłem się do tego zabrać i zazwyczaj jeździłem z kołami na serwis, no ale to kurde, później szkoda było mi kasy, robiłem to sam na tyle, ile potrafiłem i to wychodziło, bo wychodziło, ale trochę trzeba było się przy tym pomęczyć. No i teraz już praktycznie doszedłem do perfekcji, że robię to tak, na strzała i po prostu dlatego no, kilka rzeczy fajnych warto wiedzieć, bo niektóre nie są oczywiste. Czemu mi nikt o tym nie powiedział, czemu ja się muszę wszystko przez lata sam na własnej skórze błędach dowiadywać, doświadczenie zdobywać, a nikt mi nie powie, tak? By ktoś nagrał, by mi powiedział od początku, to po co bym się miał męczyć. Więc mam nadzieję, że wam się przyda. I teraz co? Dętkarze? Wy tam sobie zostańcie w tym średniowieczu. Dziękujemy wam. Tak, nie piszcie mi, że się w tym mleku babrać nie będziecie, że wolicie dętki. W porządku, nie ma problemu. Ale wam powiem jedno, ja sobie na to podliczyłem. We wszystkich moich rowerach, przez te wszystkie lata, na których jeżdżę na systemie tubeless, to łącznie mi wychodzi w tym momencie 50 000 kilometrów przejechanych, różne zestawy kół, różne komplety kół, różne opony, różne rowery i tak dalej. Na 50 000 kół ani razu nie babrałem się w mleku, ani razu nie miałem sytuacji, gdzie bym musiałem faktycznie, nie wiem, zdjąć tą koło, zdjąć tą oponę z tym mlekiem, wyciągnąć tą mleko i założyć dętkę. Jedna była taka wyjątkowa sytuacja, raz się zdarzyła, ale to tam było szereg rzeczy, które się nie powinny wydarzyć. Po pierwsze, nie miałem ze sobą zestawu awaryjnego, nie miałem ze sobą knota, który w sytuacji dziury po prostu wbijam. Tego nie miałem ze sobą. To jest jedyna rzecz, którą warto wozić ze sobą, tak? No jak jest taka większa dziura, która mleko nie uszczelni, no to trzeba wbić knota i jechać dalej. Przez całe moje życie, przez całe 50 000 takich knotów wbiłem 2 w życiu. 2 razy miałem sytuację, gdzie użyłem tego narzędzia. Natomiast raz nie zabrałem tego ze sobą, nie wiedziałem i pojechałem, teraz słuchajcie tego, Tufo Tundero, 40 mm, rudawy janowickie i bikepacking. To się nie miało prawa udać. Ja nie miałem prawa tej trasy wyjść z tego. Tufo Tundero, fajne, lekkie, szybkie, ale na pewno nie na góry. Rudawy janowickie, fajne, widokowe, ale na pewno nie na gravela. No i 40 na pewno nie na bikepacking. Także no tam wszystko źle zrobiłem, no ale nauczkę mam na przyszłość, żeby wozić to pierdołkę ze sobą. Więc to była jedna sytuacja ewidentnie z mojego błędu. Co ciekawe, te Tufo Tundero, które wtedy przeciąłem, wróciły do domu, podkleiłem je wewnątrz, założyłem żonie, żona sobie do dzisiaj za nich śmiga i jest super z nich zadowolona. Więc nie ma tego złego. Poza tym były 2 sytuacje, gdzie faktycznie musiałem wbić knota. Kwestia wbicia knota do pompowania, pojechałem dalej. Żadnej innej sytuacji przypałowej z tublesami nigdy w życiu nie miałem, nie zdarzyło. Raz testowo tylko faktycznie po prostu miałem wszystko ze sobą, schodziło powietrze i tak z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, jak to jest się babrać w tym mleku. Tak marzyłem, kurde, ludzie tak o tym mówią, tak zawsze głośno o tym jest, że kurde, jakąś bym chciał tak się pobabrać w tym mleczku chociaż raz, ale nigdy nie było okazji. I tak gdzieś tu wokół domu jeździłem, patrzę, o, schodzi powietrze. I to schodziło tak bardzo pomału, że prawdopodobnie wystarczyło dopompować i bym nawet dojechał do domu. A mówię, a dobra, zobaczymy. Mam łyżki, mam zapasową dętkę, pobabram się w mleku. Zdjąłem oponę, okazało się, że tam tego mleka praktycznie nie było, no więc to też nie dopilnowałem, ale mniejsza o to. Założyłem dętkę i przy pompowaniu złamałem ten wentyl od dętki, więc musiałem z powrotem zdjąć koło, założyć na sucho oponę, bez tego zapompować i dojechałem do domu. Więc tyle z tym babraniem w mleku. Ale nieważne, nie o tym. Tak więc kilka szczegółów, detali, drobnych smaczków. Pierwsza rzecz, no musimy kilka rzeczy wziąć ze sobą pod uwagę, jeżeli chcemy koła na tubeless zrobić. Taśma. Pierwsza rzecz, wokół obręczy musi być taśma do tubelessów. Zakładacie to raz, nigdy więcej do tematu nie wracacie. Tego nie trzeba zdejmować, naprawiać, czyścić, konserwować. To po prostu się trzyma na lata, wieki i nigdy nic nie trzeba z tym robić. Najczęściej nowe koła karbonowe kupujecie, to większość producentów już one są przygotowane, już mają tą taśmę. Często takie nawet aluminiowe koła na rowerach ze sklepu też mają tą taśmę, więc tutaj temat zostawiamy. Tutaj nie ma się w to zagłębiać. Ja z tymi taśmami na tych wszystkich moich kołach nigdy nic do czynienia nie miałem, żadnych problemów, żadnych awarii, więc temat ucinamy. Wentyl. To jest ważna rzecz. Wentyl jest ważna rzecz, bo wentyl jak wentyl, prawda? Co tu można wielce powiedzieć o wentylu? No, wentyl jaki jest, każdy widzi. Wentyl do duplesów. Trzeba mieć? No, trzeba mieć, wiadomo. Wentyle są różne, a różnią się z grubsza końcówkami, czyli tym, co się znajduje wewnątrz opony. I tutaj, moi drodzy, waszym okończą się może na białym tle wam zrobię, będzie lepiej widać.
3 końcówki, tak? Każda 3 końcówki. 2 są gumowe, ta jedna ma zamknięta, ta druga ma otwarta, ta trzecia jest stalowa końcówka i ma jedną dziureczkę po środku wewnątrz. Takich wętli nie kupujemy. Takie zamknięte gumowe końcówki z jedną dziurką to nie są dobre wętle, one się często zapychają. Najlepszy wędzel jest taki, którego Wam nie mam jak pokazać, bo mamy pozakładane na kołach. Mianowicie, żeby ta końcówka była stalowa, ale żeby wloty powietrza były co najmniej 3 tak dookoła. Nazwa, jak to się nazywało? Kurde, nie pamiętam. Poszukajcie, popatrzcie, rozejrzyjcie się, albo jak ktoś pamięta, to niech wpisze w komentarzu. Chodzi o to, żeby ten grzybek był taki trochę większy i nie było od góry, żeby dziurka nie była tutaj, tylko żeby były po bokach 3 co najmniej dziurki, to wtedy dużo łatwiej i sprawniej ułatwia po prostu dolewanie mleka bezpośrednio przez wentyl, nie trzeba opony otwierać, jeżeli robimy dolewkę i te wentyle się wtedy tak nie zapychają. Ewentualnie można sobie dokupić te wkładki, same wkładki do wętli i raz na jakiś czas wymienić, ale bardzo rzadko sporadycznie, bo tam też może trochę mleka zasnąć i po prostu to pompowanie będzie nieco cięższe. Albo ze starej jakiejś dętki szosowej, starej dętki MTB, jak gdzieś Wam tam zalegają, albo macie jakąś starą przebitą dętkę, to można te stare powykręcać, bo to jest to samo, będzie pasować, a nowe same te wkładki kosztują tam złoty 50 na Allegro, więc to żaden koszt. A ja koła nie zabrałem? Żeby Wam pokazać? Choinka. Gdzie jest moje koło? Szedłem z nim. Musimy zrobić przerwę, nie wziąłem koła? Dobra, już spanikowałem. Mam koło przecież. Świeżutko zamleczone, tydzień temu zamleczałem. Hutchison Caracal Race, najszybsza opona świata. Tak sobie eksperymentalnie założyłem. 40C, czyli to, czego nie uznaję absolutnie, ale pojeździmy, zobaczymy. Wracając do wentyla. Jest wentyl, prawda? Więc tutaj to, co wchodzi do wewnątrz, fajnie, żeby miało takie 3 wejściowe i fajnie, jak te wentle będą miały takie nakrętki, które mogą być w formie kluczyka do odkręcania właśnie tego wętla, bo będziemy regularnie wętle odkręcać. To jest ta firma, ten znaczek, kurde, nie pamiętam jak to się nazywało. Podeślę Wam, bo to jeszcze mamy jeden coś tej firmy. Nie są za drogie, nie są przesadnie drogie, a działają. Więc tak, to jest coś, co warto zwrócić uwagę, jeżeli już szukamy wętli. No i co? Kolejny etap jest taki, no, że mamy gumę, mamy wętle, mamy to i co potrzebujemy? Potrzebujemy w jakiś sposób, jeszcze ważna rzecz, to co warto zainwestować, łyżki do opon. Łyżki do opon, takie jak zazwyczaj się wozi w podsiadówce, no to są takie tam pewnie małe, uniwersalne, każdy pewnie zna, za grosze kupowane. Tu mam jakieś jeszcze łyżki, pewnie, że będę miał. Nie wiem, czy tu jest tu nawet. No to takich łyżek nie, moi drodzy, no bo to jest trochę męczące założenie takiej opony. O, takie klasyczne łyżki, tak? No to wiecie, jak łyżki wyglądają, nie trzeba Wam mówić. No małe, poręczne i tak dalej. Więc warto zainwestować w nieco lepsze łyżki, które będą większe, wytrzymalsze. Ja używam tych, to są dedykowane łyżki do... Tu pokażę Wam, jaka jest różnica w rozmiarze, co byście zauważyli. Choinka, gdzie to jest? To byście widzieli, łyżka do tublesów, klasyczna łyżka do dętek. Duże, grube, solidne, wygodne, mocne, dużo lepiej się tym operuje, dużo łatwiej, dużo szybciej. Wasze opuszki palców na pewno Wam podziękują. Design Tubeless, tak to się nazywa. Warto zainwestować, trochę parę groszy, na lata to starczy. Nie pękają te łyżki, trzymają się. Więc dużo sprawniej tą oponę będzie łatwiej ściągać. Chociaż jeżeli ktoś ma dobrą technikę, to nawet niektóre opony da się założyć bez używania po prostu łyżek, ale no jeżeli jest nowa opona, czasami się zdarza tak, że te opony są dosyć ciasne, mało elastyczne i te pierwsze założenie bywa kłopotliwe, no bo to musi dobrze przylegać, no bo to jest tubeless, prawda? Bez dętki musi być wszystko szczelne. Więc tak, łyżki do opon oczywiście bardzo ważne. Mleko. Czy ja wiem, nie ma znaczenia. Jakie jest, takie jest. Mleko, nie wiem, przeróżne. Ja teraz używam Stansa od chyba 2 lat. Nie jest to jakieś najlepsze, nie jest to jakieś niezastąpione, ale plus jest taki, że nie zbierają się te grudy to nie zostaje wewnątrz opony. Pokażę Wam po 5000 opony. To są RS-y, które zdjąłem tydzień temu dosłownie. Bo tam tego mleka było sporo, bo tam regularnie dolewałem, więc od wewnątrz to wygląda tak, no, że ja to niczym tego kompletnie nie czyściłem, tylko otworzyłem, zostawiłem. Tu jeszcze nawet trochę mleko tam sobie ścieka w dół. Tylko wylałem ten nadmiar i po prostu, więc ten stans wydaje mi się, że o tyle jest spoko, że tych takich grud
i taki grud nie zostawia, więc ja używam stansa. No i teraz w jaki sposób musimy to mleko do tej opony dostarczyć, prawda? Techniki są różne, można wlewać bezpośrednio do opony, można wlewać przez wentyl. Ja zdecydowanie wolę przez wentyl, bo jest to mniej uciążliwe, mniej się brudzi i po prostu jest bardziej praktyczne, aczkolwiek najpierw zanim wlejemy mleka, to zakładamy oponę na obręcz na sucho, bez mleka. Po prostu zakładamy na jeden raz, zakładamy na drugi raz. I teraz potrzebujemy sprężone powietrze, które nam w szybkim tempie po prostu dostarczy taką ilość powietrza, że objętościowo ta opona wskoczy nam dosyć szybko na rant, prawda? No i teraz tutaj warianty są 3. Kompresor taki klasyczny, pompka dedykowana do tublesów i taka pseudo butelka do tublesów, która po prostu jest zwykłą butelką, już wam mówię jak to działa. Kompresora tutaj sąsiad ma obok w garażu, raz próbowaliśmy nabić i się nie udało, nie wiem, ale on miał też taki typ samochodową końcówkę i ten taki adapterek używaliśmy, więc może przez to nie było jakiegoś takiego ciśnienia odpowiedniego, więc kompresor odpadł. To jest butelka do tublesów, która jest po prostu zwykłą aluminiową butelką. Tu ma taką końcówkę, gdzie ma zawór Presta i większy zawór, taki większy. No i tu po prostu zwykłą, klasyczną pompką pompujemy to do 8 czy do 10 barów. Tu robimy bez tego wnętrza, bez tego środka wentylka, przytykamy, dusimy i to strzela, wchodzi na boki, uszczelnia i jest po temacie. Jest to tańsze rozwiązanie, to nie tylko Milkit, to ma to już pełno producentów, to ma. Na świecie jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie, chociaż jak na butelkę zwykłą aluminiową, no to też swoje kosztuje, powiedzmy, ale dużo tańsze niż pompka. Działa, do tej pory działa, czasami trzeba było ze 2 razy zrobić, ale w zasadzie działa, no nie jest to jakiś tam awaryjny temat, no a dedykowana pompka do tublesów, no to jest taka pompka, która waży, jest kawał lufy, to jest klasyczna pompka, a to jest ta butelka, która ma imitować tamtą, no i po prostu pompką co? Pompujemy, napełniamy tą komorę, tu jest napełnione, też tam do 12 barów można napełnić i tutaj, tu chyba blokujemy, to jak powiedzmy napompujemy, tu jest, ile to jest? Do 12 barów można naczepać, no jak mamy naczepane, podpinamy, strzał, no i to nam napompowuje. Kurczę, strasznie drogie są te pompki, tam koło 500 trzeba sobie to przekalkulować, czy to się opłaca, czy jak ktoś raz zmienia na rok, to warto się przemęczyć z tym. To ma trochę małą objętość, bo to nie wiem, to ma litr, przydałoby się trochę więcej. To można maksymalnie do 11 barów też napompować, ale to ma 750 ml. No i teraz jeżeli to opona 40, to w zupełności wystarczy, ale jak mamy oponę 45, a jakąś 48, 50 czy 2 cale, to trochę tego tu jest za mało, żeby tak dużo napełnić, więc tutaj pod tym kątem idziemy w coraz szersze opony, no więc ja postanowiłem zainwestować w taką pompkę, która znowu sporo kosztuje i no jak ja 6 razy w tym sezonie zmieniałem oponę, no to powiedzmy, że mi się to jakoś spina kalkuluje, ale nie jest to taki zakup niezbędny i warto sobie go przemyśleć, czy warto może zastanowić się 2 razy, czy chcemy wydać kasę. Też to jest mało kompaktowe, mało mobilne, to jest bardzo ciężkie, wielkie, no więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że z tą pompką, no ale faktycznie działa, chociaż jak za tyle kas, to plastikowa końcówka średnio mi się podoba. Też jeszcze wcześniej zamówiłem taką inną pompkę Blackburna chyba, jedną przysłali z Amazona, nie działała, odesłałem, drugą zamówiłem gdzieś z Polski, też nie działała, więc to jest 3. pompka, którą już mam. No ale dobra, nieważne. No i mamy tą, więc mamy tą pompkę, no i teraz pompujemy na sucho, prawda? Pompujemy na sucho i to się powinno napompować, powinno bez problemu powietrze trzymać. Zazwyczaj jest tak, że łapie od razu, za pierwszym razem. Zdarzają się pojedyncze sytuacje, czasami zdarzają się takie opony, że założymy oponę, podniemy, napompujemy, no i te powietrze się rozchodzi wszędzie na boki, nic nie jest szczelne, nic nie trzyma, no co jest grane, miało być tak prosto, łatwo, pięknie, nie działa. Prosty triczek. Zdejmujemy oponę z jednej strony, wyciągamy całkowicie ten wentyl, zakładamy zwykłą dętkę klasyczną, zakładamy oponę, pompujemy do 6-5 barów zwykłą pompką, tak żeby te takie postrzelało dookoła, żeby się wszędzie to ułożyła ta opona, żeby wskoczyła na rant. Jak zwrócimy uwagę, skąd wiemy, czy opona wskoczyła na rant, czy nie, no to może to jest banał i oczywiste, ale może nie każdy to wie, że jeżeli tu mamy oponę, a tu mamy
krawędź tego, no to tutaj zawsze na oponie jest taki czarny pasek, on ma taką gumową obwódkę. No i to wszędzie musi dookoła wychodzić na zewnątrz. To musi być widoczne. Jeżeli w jakimś momencie zobaczymy, że to jest schowane do środka, to znaczy, że opona nie wybiła odpowiednio i to będzie znak, że w tym momencie nie wskoczyła na to. Musi dookoła ten czarny pasek być widoczny, no albo jak zakręcimy kołem, to będziemy widać, że koło w jakimś tam punkcie ewentualnie lekko faluje. Więc jak to założymy z dętką, spokojnie sobie zdejmujemy z rantu tylko z jednej strony, z drugiej strony nie ruszamy, tam ma siedzieć stabilnie. Z jednej strony ściągamy dętkę, dokręcamy wentyl do tublesów, nakładamy z powrotem i wtedy próbujemy drugi raz, czy to kompresorem, czy to tą puszką, wtedy wskoczy bez problemu już, nie powinno być żadnego problemu. Wskoczy, strzeli, dopompowujemy, żeby się fajnie wszędzie ułożyła, wszędzie musi być na rancie osadzona, no i co? No ale nie mamy w środku mleka, tak? To się powinno trzymać, może być tak, że to będzie pomalutku sobie gdzieś tam ciśnienie schodzić, no ale to się nie ma co tym przejmować, musimy dodać do środka mleka i mój sposób na mleko jest bardzo prosty, to też jest znowu rozwiązanie, które odkryłem teraz w tym roku i jest dużo fajne, przyjemne. Często robią ludzie tak, że właśnie mają ten zdjęty z jednego rantu i sam nalewają po prostu mleka luzem do pon i zakładają, ale to też, no, tu się pobrudzisz, tu ci wycieknie. Jakoś tam ja tej metody nigdy nie lubiłem. Ja wcześniej robiłem tak, że miałem takie mleczko w takich mniejszych pojemniczkach. No to już dawno wykorzystałem. No i po prostu odkręcam. Mamy tą oponę osadzoną, wykręcam zaworek, wykręcam ten zaworek, no i tu akurat wychodziło, że to jest 60 chyba ml, że to więc to była przy okazji moja miarka i tu sobie wciskałem i wpuszczałem te 60 ml. Mleko jak to mleko, prawda, jak u noworodka, a mleko nakarmicie mlekiem, no to czasami się noworodkowi, znaczy odbić się musi zawsze, ale czasami się uleje, prawda, też opony mają też tendencję do ulewania się, do odbijania się, że więc czasami to mleko z powrotem wybije, więc trzeba uważać. Przy takim rozwiązaniu można kupić jakąś zwykłą strzykawkę z apteki i po prostu to wstrzykiwać i to też powiedzmy jakoś działa, ale odkryłem taki zestaw, który nawet nie był drogi, że to jest wężyk i strzykawka dedykowana do aplikator płynu tubeless i o ile to jest fajne, że ten wężyk, moi drodzy, tutaj mamy gwint, że my to sobie przykręcamy na gwint, więc to jest wkręcone, trzyma się to stabilnie, nic nam nie pocieknie, nic nam na boki nie wejdzie. Ja sobie tutaj mleczka do gustownego kubeczka watachy, prawda, odmierzam 60 ml, zaciągam szczykawą, no i taką, proszę bardzo, zaciągniętą szczykawę po prostu sobie tutaj cyk i dosyć z żwawym podciśnieniem to wchodzi do środka, nie ma ryzyka beknięcia, moi drodzy, nic się nie cofa, nic się nie ulewa i ani kropelka nie jest tutaj nigdzie uroniona, więc bardzo praktyczne, wygodne rozwiązanie. Nie wiem, co to jest za firma, czy to jest polska marka, czy jakiś Chińczyk, Wini to się nazywa, takie V-ka. I oni robią takie przeróżne drobne akcesoria i gadżety, no i właśnie te zaworki to też są chyba tego samego. Też Wini. Więc to są takie 4-5 drobnych rzeczy, które no, powodują, że to jest bardzo łatwe, bardzo szybkie i bardzo przyjemne ta wymiana całych tych tubelessów. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? No, 2 razy miałem tę sytuację, gdzie faktycznie musiałem tego knota wbić. W jednym przypadku z tego knota po prostu jeździłem z nim jeszcze kolejne kilka tysięcy, nic się z tym nie działo, nic nie ruszałem, dopiero chyba na kolejny sezon, jak wymieniałem opony, to dopiero to nawet jeszcze chyba nie. To ja wtedy, bo jest coś takiego, istnieje jak łatki do tubelessów. Gdyby już faktycznie drastycznie była taka sytuacja, że ta dziura będzie taka wielka, że ani knot nie wejdzie, ani mleko nie uszczelni, no to są dedykowane łatki do tubelessów. To jest klej i taka seria łatek. Ja je dostałem w pakiecie startowym na Gravel Attack. To nie wiem, w jakim to było roku, 4 lata temu. Jednej, jak widzicie, brakuje, ale to ja użyłem znowu w domu. Właśnie wziąłem tą jedną oponę, co miałem wbitego knota, wyciągnąłem tego kwota i sprawdziłem sobie testowo, czy ta łatka będzie trzymać, no i faktycznie działa, trzyma. Ale w praktyce nigdy w życiu tego nie użyłem. Więc teraz od roku ponad w zasadzie nawet ze sobą nie wożę żadnych dentek zapasowych, nie wożę pompki zwykłej takiej. Jedyny mój zestaw naprawczy, który wożę od jakiegoś czasu ze sobą, to jest taka mikrosaszetka, w której mam jedynie, moi drodzy, do właśnie knoty, do tubelessów, ale to są te
Dynaplug, kiedyś już raz o nich wspominałem, to jest taki magazynek z grotkiem, który nie trzeba nabijać tego robaka na ten klasyczny, tylko to jest taki grotek, który po prostu, nie wiem, czy to będzie widać, to już wam kiedyś mówię, nie? To jest taki grotek, tu jest dziura, wbijamy, pociągamy, no i tu zostaje, i zostaje taki tam ten, no mam to ponad roku, też nigdy żadnej sztuki z tego nie wykorzystałem, więc może i dobrze. No i drugi rzecz w tym portfeliku to jest pompka elektroniczna, którą awaryjnie wożę i nic poza tym. Wiadomo, jak są jakieś poważniejsze wyjazdy, jakieś takie zawody typu ta Hiszpania czy PGR, no to wziąłem jakąś tam dodatkowe rzeczy jeszcze na wszelki wypadek, no gdyby gdzieś tam, nie wiem, coś się wydarzyło, szczególnie w górach, no ale na co dzień tego kompletnie nie używam, nie przydaje mi się to i te wszystkie zapasowe dętki, które wożę je od lat, ja nawet nie mam pojęcia, czy one działają i tak naprawdę zdadzą egzamin w sytuacji, gdy faktycznie miałyby być potrzebne. Więc ja się nie obawiam sytuacji, że mleko nie uszczelni, albo mleko może nie uszczelnić w momencie, gdy tam mleka w środku nie ma. Słyszycie? Chyba nie ma wątpliwości, czy jest mleko, czy nie ma. Przez rok robię jedną, maksymalnie 2 dolewki. W tym roku zrobiłem tak, że właśnie przed tą Hiszpanią dolałem chyba po 30 ml dodatkowo i przed PGR-em chyba drugi raz dolewałem po 30 ml. I to były 2 takie dolewki. I tak słyszałem, że to mleko tam było, ale mówię, na wszelki wypadek niech tam będzie więcej. Gdyby coś się miało wydarzyć, to lepiej, żeby tego mleka było trochę więcej. Natomiast sytuacja, że ktoś jedzie, łapie dziurę, mleko mu nie uszczelnia, to są naprawdę jakieś ekstremalnie rzadkie sytuacje, które, no nie wiem, na pewno zaraz mi napiszecie dziesiątki komentarzy, jak to w waszym przypadku takie coś miało miejsce, ale oczywiście, że to się może zdarzyć. Oczywiście, że wszystko się może zdarzyć. Ja mogę tu wyjechać za chwilę i przeciąć oponę wzdłuż i wszerz i też, no, też się zdarza tak, że absurd, jak ja każdy mój rower, który w momencie wymiany roweru, gdzie miałem jakiś nowy swój rower na kolejny sezon, zależy, to była takie okolice jesienno-zimowe, tak jakoś się składało. I ten rower był też na dętkach zazwyczaj. Czy teraz Aurum, czy poprzedni Trek, czy nawet Rondo, wszystkie jakie kupowałem, no to były na dętkach. No i ten okres zimowy, jesienny, to też są różne teorie, czy jeździć na tym mleku, czy nie jeździć. Ja generalnie jeżdżę nawet zimą na mleku i nie zakładam dętek, no ale przy ten pierwszy taki etap chwilowy, zanim te opony wymieniłem, założyłem, no to tę chwilę jeździłem na tych dętkach. I nie wiem, jak to jest możliwe, że za każdym razem w przeciągu z pierwszych 50 km, gdy jadę na dętkach, w każdym rowerze, w Treku było to samo, w Aurum było to samo i w Rondo było to samo, przebijałem dętkę. No nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. No przecież to jest szlak mnie trafia. Jak ja przecież wiedziałem o tym, jak Aurum miałem nowy, mówię, 20 km, no nic się nie stanie. Butowałem 7 km z buta do chaty, bo oczywiście wziąłem zapasową dętkę, tylko że wam o tym mówiłem, o tej historii, tylko że wziąłem, ale nie na stożki, nie miałem tego. Za krótki wentylek i nie mogłem założyć i butowałem. I coś jeszcze na temat tubelessów? Aha, kluczyki do wentli można kupić jako kluczyk, oczywiście to też jest element, który się kupuje, tak? Można mieć tutaj na przykład i kupić, to też nie problem. I chyba tyle, co wam jeszcze mogę powiedzieć, no. Ja jeżdżąc terenowo, gdzie przewaga terenu jest większa niż asfaltu, to wydaje mi się, że tubeless jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Czy to w gravelach, czy to w MTB. Nie chcę słyszeć, nie przemawiają do mnie żadne argumenty na temat dętki. Jak ktoś jeździ na szosie, no to w szosie dla mnie tubeless jest trochę bez sensu. Jak ktoś jeździ takim trekkingiem, road plusowo, gdzie powiedzmy no, jest 80% asfaltu, 70% asfaltu, a gdzieś tam okazyjnie tylko zjeżdża, powiedzmy, że też, że ona też ma dętki, bo raz, że jeździ mało, rzadko, sporadycznie, a jak jeździmy, to jeździmy naprawdę po jakichś ładnych, gładkich trasach, gdzie to ryzyko też jest jakieś tam minimalne. Natomiast jak ja jeżdżę po terenie wszelakim, po górach, po korzeniach, często po kamieniach, się przedzieram przez jakieś chaszcze, nierzadko to no to nie wyobrażam sobie inaczej. A Hachicony Caracal Race, najszybsze opony świata, powiem wam szczerze, one przez bardzo długo wychodziły tylko i wyłącznie w 40 mm. Cały świat się nad nimi zachwycał, nie kupiłbym ich. Ja je dostałem, pożyczył mi kolega, który też wyczekiwał te 45, nie mógł wytrzymać, kupił sobie te 40, jeździł na nich, pojeździł, ale weszły te 45 ostatnio kupił sobie 45, mówi, że jak chcę, mogę sobie wziąć. No i sobie wziąłem.
jest bardzo mięciutka ta guma. Fajnie to pracuje, fajnie ona elastyczna, jest to piekielnie szybka opona na pewno, podobnie jak trochę Pathfinder, ale 40 mm, no nie, mnie to nie przekonuje. Nie wiem, no chyba, to bardzo ma wąski zakres zastosowania, szczerze mówiąc. No i z tą trwałością trudno powiedzieć, no za dużo nie pojeździłem, więc nie powiem, ale tak jak sobie tutaj teraz jak jest taka jesień, no to tak walczę bo wieje i pada, więc albo sztuka dla sztuki, zacisnąć jajca i jechać w deszczu we wietrze, żeby przeżyć, żeby przetrwać, albo trenażer, a ten trenażer jest tu zapakowany, leży, też się patrzy na mnie, ale też czuję, że stracę godność, jak uruchomię tą maszynę tortur. Nie wiem, co mam zrobić, nie chce mi się. Smuteczek. Więc jak podsycha asfalt, to sobie jeżdżę w tym zestawie tak bardziej po asfalcie, bez żadnego tam władowania się w jakieś błotka, więc wydaje mi się, że na takie to sobie trochę nie pojeżdżę. No jest szybko, ale czy ja nie powiedziałbym, że... Czy ja wiem.